Witajcie kochani! Jakiś czas temu opublikowałam na swoim kanale film z unboxingiem torebki Louis Vuitton Neverfull, w którym to zdradziłam Wam, że zastanawiam się nad jej personalizacją. W związku z tym, że to zrobiłam, postanowiłam opowiedzieć Wam na ten temat coś więcej. Zacznę może od tego, że kupując torbę tak naprawdę nie wiedziałam o tym, że Louis Vuitton oferuje usługę personalizacji. Dowiedziałam się o tym dopiero wtedy, kiedy rozpakowałam torebkę i w jej wnętrzu znalazłam tę oto kartę, która w taki dość lakoniczny sposób informuje o takiej możliwości i w związku z tym, że mnie to zainteresowało, postanowiłam dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej i bardzo szybko okazało się, że w internecie brakuje informacji na temat personalizacji, dlatego też ja, postanowiłam zrobić research we własnym zakresie i tak naprawdę to zainspirowało mnie do tego, żeby stworzyć dla Was dzisiejszy materiał. Z dzisiejszego filmu dowiecie się, na czym polega usługa personalizacji w przypadku Louis Vuitton, jak to wygląda, gdzie się taką personalizację wykonuje, ile to trwa, ile to kosztuje. Pokażę Wam też swoją torbę po personalizacji i powiem Wam, czy jestem z tej usługi zadowolona. Na początku chciałabym zaznaczyć, że Louis Vuitton oferuje kilka metod ręcznej, bo to bardzo ważne, personalizacji i takie dwie najpopularniejsze z nich noszą nazwę Mon Monogram i Hot Stamping. Jeżeli chodzi o Mon Monogram, to jest najstarsza metoda personalizacji wyrobów Louis Vuitton, która jest oferowana klientom marki niemal od początku istnienia firmy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to metoda dostępna wyłącznie dla wyrobów we wzorze monogram, czyli tych zadrukowanych logotypami i tymi charakterystycznymi znaczkami Louis Vuitton. I metoda ta polega na ręcznym malowaniu na produktach inicjałów i pasów w różnych kombinacjach, wielkościach i wersjach kolorystycznych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że metodą Mon Monogram można personalizować tylko wybrane produkty Louis Vuitton, takie jak na przykład kufry podróżne, torby i niektóre akcesoria, na przykład organizery, portfele czy etui na wizytówki czy klucze. Personalizacja Mon Monogram odbywa się wyłącznie we Francji i trwa od 7 do 10 tygodni i to jest personalizacja płatna. Jej cena wynosi średnio 1/3 ceny personalizowanego produktu. Czyli jeżeli kupimy sobie torebkę o wartości 6000 zł, to jej personalizacja będzie kosztować nas dodatkowe 2000 zł, czyli razem zapłacimy za nią 8000 zł. W przypadku Mon Monogram należy jeszcze zapłacić 50% tej ceny z góry, czyli w tym przypadku byłoby to 4000 zł. I tutaj taka bardzo ważna informacja. Z personalizacji Mon Monogram można skorzystać wyłącznie w dniu zakupu danego przedmiotu. Czyli nie możemy zrobić tak, że nie wiem, odkupimy sobie od kogoś torebkę, albo na przykład kupimy ją w poniedziałek, a we wtorek stwierdzimy, że fajnie byłoby ją spersonalizować tą metodą. Wtedy to już będzie niemożliwe, ponieważ malowanie tych inicjałów i pasów odbywa się jeszcze przed jakby złożeniem danego produktu. Także personel Louis Vuitton musi z góry o tym wiedzieć. Z usługi personalizacji Mon Monogram możecie skorzystać również przez internet i polecam Wam takie rozwiązanie, ponieważ po pierwsze znajdziecie tam właśnie listę wszystkich toreb i akcesoriów, które można personalizować, a po drugie znajduje się tam podgląd różnych wersji kolorystycznych, także możecie sobie dowoli wymyślać wzory i sprawdzać, jak one potencjalnie będą wyglądały na wybranym przez Was przedmiocie. I oczywiście też się pobawiłam w ten sposób, używając koloru różowego, jak żeby inaczej. I tutaj taka ważna informacja. Personalizowana jest nie tylko torebka z przodu, ale również, jak widzicie, dołączona do niej saszetka. I jeszcze jedna ciekawa informacja. W przypadku personalizacji Mon Monogram możemy sobie wybrać również kolor wnętrza torebki, także on może być zielony, niebieski, szary, różowy, do dyspozycji mamy różne kolory, co myślę może się spodobać osobom, którym zależy na tym, żeby ich torebka się wyróżniała. Z personalizacji Mon Monogram ochoczo korzystają gwiazdy, zrobiły to m.in. Jessica Biel, Katie Holmes czy Mila Jowowicz, a w Polsce zdecydowała się na to aktorka Katarzyna Zielińska. Także jak widzicie, personalizacja metodą Mon Monogram jest niezwykle popularna, ale ogromną popularnością cieszy się też metoda Hot Stamping. Polega ona na ręcznym wytłaczaniu inicjałów za pomocą specjalnej maszyny i jest dostępna dla klientów Louis Vuitton od 1885 roku. W wybranych krajach i regionach poza inicjałami Louis Vuitton oferuje swoim klientom również wytłaczanie specjalnych znaczków. I tak na przykład w Nowej Zelandii jest to ptak kiwi, na Hawajach kwiat hibiskusa, a w Australii opera w Sydney.
Mnóstwo zdjęć, toreb i akcesoriów spersonalizowanych zarówno metodą Monogram, jak i hot stamping znajdziecie na Instagramie, także wystarczy, że klikniecie sobie w tagi Monogram i hot stamping i wyświetli Wam się bardzo dużo różnych fotografii, które myślę mogą posłużyć Wam jako inspiracja. Także gorąco polecam przejrzenie sobie właśnie zasobów tych dwóch hashtagów. Idea personalizacji metodą hot stamping spodobała mi się na tyle, że postanowiłam wprowadzić ją w życie i o tym też poinformowałam Was w moim filmiku. I wyobraźcie sobie, że dosłownie kilka dni po publikacji tego materiału zgłosiła się do mnie Oliwia, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, która dokładnie w tym samym czasie co ja kupiła identyczny model torebki i również chciała ją spersonalizować. W związku z tym postanowiłyśmy, że wybierzemy się do butiku Louis Vuitton razem i tak się właśnie poznałyśmy, a na miejscu okazało się, słuchajcie, że nie dość, że kupiłyśmy tę samą torebkę, to jeszcze jesteśmy w tym samym wieku, skończyłyśmy te same studia, a na dodatek mieszkamy w tej samej dzielnicy, także słuchajcie, nie wiem jak tu nie wierzyć w przypadki, ale tak czy inaczej, to właśnie dzięki Oliwii będę Wam mogła dzisiaj zaprezentować taki krótki filmik z tego, jak dokładnie wygląda proces personalizacji metodą hot stamping, ponieważ w czasie, gdy moja torba była personalizowana, robiłam zdjęcia, a kiedy personalizowana była torba Oliwii, kręciłam filmik. Także z tego miejsca bardzo dziękuję Oliwii za pomoc. Proces personalizacji metodą hot stamping przebiega w kilku etapach. Na początku otrzymujemy do wypełnienia specjalną ankietę, na której zaznaczamy to, w jaki sposób powinny się prezentować nasze inicjały na wybranym produkcie. I zaczynamy od tego, jakie to powinny być inicjały, ponieważ do wyboru mamy 4 opcje. 2 litery, czyli w moim przypadku DG, 2 litery przydzielone kropką, 3 litery dla osób, które używają drugiego imienia albo na przykład mają podwójne nazwisko. W moim przypadku byłyby to inicjały DKG, ponieważ moje drugie imię to Katarzyna. I 4. opcja to 3 litery przedzielone kropkami. Nie praktykuje się natomiast z oczywistych względów pojedynczych liter. Następnie musimy zdecydować, czy te inicjały mają być wytłaczane w orientacji pionowej czy poziomej. I w przypadku torebek Neverfull najlepiej, żeby one były zamieszczane poziomo. Po wybraniu inicjałów musimy zdecydować się, jaką mają mieć one wielkość. Do dyspozycji są 3 i tak naprawdę największą wielkość wybiera się w przypadku takich dużych toreb podróżnych i tych, które posiadają specjalne zawieszki, a w przypadku Neverfulla wybiera się taką średnią wielkość, czyli 6 mm. Kolejną kwestią, jaką musimy ustalić, jest kolor naszych inicjałów i tutaj do dyspozycji mamy kilkanaście różnych barw. I tak naprawdę, będąc na miejscu w butiku, możemy skorzystać z tak zwanego próbnika i poprzykładać sobie go do torby, posprawdzać, jak to będzie wyglądać. I możemy to też zrobić oczywiście za pośrednictwem strony internetowej, tak jak w przypadku Monogram. Nie dość, że zobaczymy, jakie przedmioty dokładnie możemy w ten sposób spersonalizować, ponieważ nie wszystkie mają taką możliwość, to jeszcze możemy sobie po prostu sprawdzić różne wersje i tutaj znowu się pobawiłam, zamieszczając moje inicjały na różnych akcesoriach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Monogram z metody hot stamping skorzystać mogą właściciele przedmiotów w różnych wzorach, nie tylko w monogramie, ale też tak jak na przykład w moim przypadku we wzorze Damie, a de facto Damie i Bin. Po wypełnieniu ankiety należy wybrać miejsce, na którym chcemy, aby zostały wytłoczone nasze inicjały. I w przypadku torebek Neverfull ta usługa jest wykonywana jedynie na skórzanych elementach torebki, a de facto na tych zakończeniach ramionczek. I tutaj tak naprawdę wszystko zależy od Was. Musicie się zastanowić nad tym, po pierwsze, na której ręce nosicie torebkę. Ja najczęściej noszę torebkę na lewej ręce, dlatego że prawą przeważnie coś tam robię, jak jestem w jakimś sklepie. W sensie testuję kosmetyki, sprawdzam ubrania itd., także wygodniej jest mi nosić ją na lewym ramieniu. I druga kwestia to, którą stroną mamy odwróconą torebkę, kiedy ją nosimy, ponieważ torba Neverfull, jak wiecie, ma tutaj kieszeń. Ja w tej kieszeni trzymam portfel
i wiedząc, że tak robię, zawsze torebkę mam odwróconą właśnie kieszenią do siebie, czyli tę kieszeń mam bliżej ciała i w związku z tym nie chciałam, żeby te inicjały były właśnie z tej strony, ponieważ wtedy byłyby one niewidoczne. Także takie rzeczy należy brać pod uwagę w momencie, kiedy się decydujecie na tłoczenie inicjałów, ponieważ one, co to jest ważne, nie są wytłaczane na wszystkich 4 zakończeniach ramionczek, tylko w jednym miejscu. Także przemyślcie dokładnie te kwestie i też to, czy zależy Wam, żeby te inicjały były widoczne, czy też nie. Sam proces tłoczenia inicjałów trwa zaledwie chwilę, zresztą zobaczycie to za chwilę na filmiku. Tak naprawdę paradoksalnie najwięcej czasu zajmują przygotowania do tego procesu, czyli to zastanawianie się nad tym, jak te inicjały mają wyglądać, w jakim być kolorze, jakiej wielkości, z której strony mają być zamieszczone itd., itd. I w tym kontekście polecam Wam konsultować się z przedstawicielami Louis Vuitton, ponieważ oni mają w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie i oni też potrafią świetnie doradzić. Myśmy tak właśnie z Oliwią zrobiły. Skorzystałyśmy z pomocy przedstawicielki Louis Vuitton i w rezultacie wybrałyśmy litery średniej wielkości, przedzielone kropką w kolorze złotym, ponieważ ten kolor najbardziej pasuje do złotych wykończeń torebki i muszę Wam powiedzieć, że ten efekt finalny bardzo przypadł nam do gustu. Na mojej torebce inicjały prezentują się w ten sposób. Także jak widzicie, wyglądają, jakby zostały zrobione wczoraj. I powiem Wam, że od momentu personalizacji minęło już kilka miesięcy i nic się z tym tłoczeniem nie dzieje, ono się nie zdziera, nie wyciera, także ja jestem z tej swojej decyzji bardzo zadowolona. A tak w ogóle to teraz mi się przypomniało, że na personalizację metodą hot stamping zdecydowała się również Karolina z kanału Stylizacje, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, która to nie wiem czy wiecie, ale kupiła niedawno swojemu mężowi w prezencie plecak Louis Vuitton. I zdecydowała się na wytłoczenie inicjałów swojego męża, a mąż Karoliny ma dokładnie takie same inicjały jak ja, także widzicie, że z tej metody hot stampingu korzysta znacznie więcej osób. Gdybym miała doradzić Wam coś w kontekście tego, jak się przygotować do hot stampingu, to z pewnością byłoby to, żeby przyjść do butiku z pustą torebką albo portfelem, organizerem, czymkolwiek, tak żebyście nie musiały wykładać z wnętrza danego produktu jego zawartości. Ja zrobiłam to w ten sposób, że po prostu wzięłam ze sobą 2 torebki do butiku i w trakcie personalizacji nie miałam problemu z tym, żeby musieć coś z niej wyjmować. No chyba że decydujecie się na hot stamping w dniu zakupu, no to wtedy wiadomo, że w środku torby nic się nie znajduje i możecie to zrobić bezproblemowo. Także to jest taka moja mała rada. Zdecydowanie nie można powiedzieć, że personalizacja metodą hot stamping ma same plusy, wręcz przeciwnie, ma również kilka minusów. Jeżeli chodzi o plusy, to zaliczyć można do nich z pewnością fakt, że jest to usługa bezpłatna, że odbywa się bardzo szybko i że jest ona bardzo dostępna. Czyli ten hot stamping jest wykonywany niemal w każdym salonie Louis Vuitton na świecie, w przeciwieństwie na przykład do Monogram. Kolejnym plusem jest to, że spersonalizowany produkt nabiera takiego indywidualnego charakteru i staje się bardziej nasz. Następna rzecz to to, że nawet w przypadku odpukać kradzieży, złodziej będzie miał znacznie większą trudność w sprzedaniu takiego spersonalizowanego przedmiotu. I po czwarte wreszcie, personalizacja jest dobrym sposobem na zweryfikowanie oryginalności produktu, jeżeli go od kogoś odkupiliśmy, ponieważ no jakby jest to oczywiste, że personel Louis Vuitton nie wykona personalizacji przedmiotu z logo tej marki, jeżeli nie będzie on oryginalny. Minusem personalizacji metodą hot stamping jest niewątpliwie to, że nie można wytłoczyć sobie inicjałów na dowolnie wybranym produkcie. Głównie są to te rzeczy, które posiadają jakieś skórzane elementy, ponieważ to na nich wytłacza się inicjały. Kolejnym minusem jest ograniczona możliwość wyboru, ponieważ inicjały możemy sobie wytłoczyć tylko w ściśle określonych miejscach.
A w przypadku, gdybyśmy na przykład my chcieli sprzedać taką spersonalizowaną torebkę, no to będzie nam po prostu trudniej, chyba że znajdziemy osobę, kupca o tych samych inicjałach co my. I ostatnim minusem hot stampingu, jaki w tej chwili przychodzi mi do głowy, jest nieodwracalność tego procesu, czyli jeżeli zdecydujemy się raz na określone inicjały, to w momencie, kiedy zmienimy nazwisko, te inicjały stare pozostaną na naszej torebce i nie będzie można ich zmienić. Dla mnie to jest oczywiście nie problem, ponieważ ja swoje nazwisko, jak wiecie, bardzo lubię i nie zamierzam go zmieniać. I nie zamierzam też sprzedawać swojej torby, także te minusy, o których Wam powiedziałam, mogą być minusem dla innych osób, ale z pewnością nie dla mnie, ponieważ ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek jakąkolwiek torebkę sprzedała i nigdy nie kupuję torby z myślą o tym, żeby to w przyszłości zrobić. Także ja tych minusów nie dostrzegam i one mnie jakby nie dotyczą. Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak tylko gorąco Wam polecić usługę hot stamping. Bardzo ciekawi mnie to, jaki jest Wasz stosunek do aktualnej mody na personalizowane przedmioty. Co o tym myślicie? Czy posiadacie jakieś personalizowane produkty? Jak podoba Wam się hot stamping? Czy słyszeliście kiedyś o tej metodzie? A może posiadacie jakiś produkt Louis Vuitton, który spersonalizowaliście? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. W opisie pod filmem znajdziecie link do artykułu na temat personalizacji wyrobów Louis Vuitton, także jeśli macie ochotę, to sobie w wolnej chwili zajrzyjcie. Przypominam również, że znajdują się tam linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Gorąco Was zachęcam do obserwowania mnie przede wszystkim w takich miejscach jak Facebook, Instagram oraz Snapchat, ponieważ tam jestem najczęściej. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału i klikania kciuków w górę, jeżeli film Wam się podobał i uważacie, że jest przydatny. Póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!